Dziś wychodzimy na zewnątrz. Zapraszam na test cieszących się ogromnym zainteresowaniem tanich kamer zewnętrznych Wi-Fi IP z portalu Allegro. Witam ponownie w czwartym już odcinku z serii Ja kupuję, żebyś ty nie musiał. Dziś na tapet wziąłem tanie kamery zewnętrzne IP Wi-Fi z Allegro. Sprawdzimy je w konfrontacji z popularnym, nieco droższym modelem C8C od marki SVIS. W teście ocenie poddam jakość obrazu w dzień i w nocy, funkcjonowanie aplikacji mobilnej oraz niezwykle ważną jakość sygnału Wi-Fi. Kamery posiadają również typowe złącze LAN RJ45. Nie ukrywajmy jednak, że na rozwiązanie przewodowe zdecydują się wyłącznie nieliczni. Zapraszam do materiału. Zajrzyjmy szybko na Allegro. Pierwsza kamera to prawie 900 sztuk sprzedanych. Zintronic P5 Lite. W cenie 215 zł zaoferować nam może rozdzielczość 2560 na 1920. Tutaj zwrócę uwagę, że ta rozdzielczość nie ma formatu 16:9. Pozostałe funkcje widzicie teraz na ekranie. Nie rozumiem, dlaczego sprzedawca łaskawie informuje nas o dołączeniu zasilacza. To powinno być w standardzie. Na telefonach pracuję pod kontrolą aplikacji CamHi Pro. W specyfikacji technicznej poniżej widać już dwie opcje rozdzielczości. Dopiero ta o niższym zagęszczeniu pikseli proponuje format 16:9. 15 klatek na sekundę to absolutne minimum, by mówić o jakiejkolwiek płynności ruchu. Sprawdzimy to. Druga kamera to hit cenowy, sprzedana w ilości blisko 500 sztuk. W cenie 119 zł na papierze to nie lada okazja. Luxtorn ISC420V1 to kamera o rozdzielczości 2560 na 1440. W zestawie mamy zasilacz i jak widać nie trzeba robić z tego promocji tygodnia. Kamera pracuje już pod inną aplikacją, tym razem jest to iCC. Również obrotowa, również z deklarowanym zasięgiem w podczerwieni do 30 metrów i tym samym szeregiem innych funkcji na czele z komunikacją dwukierunkową i certyfikatem IP65. Nim rozpoczniemy testy właściwe, zapraszam do krótkiej prezentacji. Warunek konieczny to dobrej jakości karta microSD. Nie można tutaj oszczędzać. Producent również informuje nas o minimalnych wymaganiach dla karty microSD. Kupujcie wyłącznie markowe karty i tylko od autoryzowanych sprzedawców. Na rynku jest aktualnie masa podróbek. Do porównania użyję mojej już rocznej kamery SVIS C8C. SVIS to marka córka popularnego i znanego Hikvision. Co ciekawe, jej rozdzielczość na papierze jest niższa. Mowa zaledwie o Full HD. Teraz szybki unboxing. Kamera Luxtorn jest gabarytowo najmniejsza w zestawieniu. Złącze na karty SD znajdziemy pod gumową osłoną. Droższa kamera P5 Lite jest większa i robi wrażenie lepiej wykonanej. Wielki plus daje zaregulowane w dwóch płaszczyznach anteny Wi-Fi. To coś, czego zawsze mi brakuje w rozwiązaniach od SVIS. A teraz zapraszam do stanowiska testowego. Tutaj mam zainstalowaną moją kamerę SVIS C8C. Wybrałem to miejsce nie bez powodu, to trudne warunki dla kamery. Na pierwszym planie prawie zawsze jest cień, drugi plan to przebijające się słońce. W nocy dwie lampy doświetlają wiatę, uruchamiają się w momencie wykrycia ruchu. Dodatkowo jedna lampa skierowana na bramę pracuje w trybie ciągłym. Zobaczymy, jak kamery będą przełączać tryb dzień-noc w tych warunkach. A teraz zrobię szybki montaż. Na ekranie teraz widzicie konfigurację wstępną kamer w dwóch aplikacjach. Bardziej intuicyjne rozwiązanie w moim odczuciu proponuje CamHi Pro. Dodatkowo pokazuje siłę sygnału poszczególnych sieci Wi-Fi.
Po kilku minutach wstępną konfigurację mamy zaliczoną. Mamy więc 3 kamery i 3 aplikacje do nich. Funkcjonalność jest niemal identyczna, każda swoje opcje zaszyte ma w innym miejscu. Dla kamery P5 Lite ustawiłem niższą rozdzielczość 2560 na 1440. W wyższej obraz był dziwnie spłaszczony. Najmniej intuicyjna w moim odczuciu jest Cam High Pro. Najmniej responsywna z kolei iCC. Widać tutaj duże doświadczenie marki SVIS i autorskiej aplikacji. Działa najlepiej, jest czytelna, szybka, daje dostęp do łatwego przełączania się pomiędzy kontami oraz logowania biometrycznego. Nie zarejestrowałem żadnych problemów z zasięgiem Wi-Fi kamer. Router oddalony był od około 10 metrów wewnątrz budynku. Kamer nie konfigurowałem lokalnie, działają z wykorzystaniem zewnętrznych serwerów. Dla większości to będzie optymalne rozwiązanie, jeśli jednak chcesz odtwarzać obraz w sposób ciągły, może być wymagana konfiguracja lokalna. W ramach ciekawostki pokażę Wam, jak rozwiązałem to u siebie. Połączenie lokalne daje nam gwarancję na nieprzerwaną ciągłość obrazu w podglądzie live. SVIS w podglądzie ciągłym poza siecią LAN daje nam tylko 5-minutowe okno. Obraz na ten tablet zainstalowany w kuchni przesyłany jest wyłącznie poprzez domowy LAN z wyłączeniem internetu. Dodatkowo SVIS pod Windowsem pozwala korzystać nam nieoficjalnie z profesjonalnej aplikacji dedykowanej dla Hikvision. A teraz przejdźmy już do testu właściwego. Dzień pierwszy, noc i zmienne warunki oświetleniowe. Na początek P5 Lite. Obraz jest ostry i wyraźny, może nieco ciemny na tle dwóch pozostałych. SVIS zapewnia lepszy obraz, jest jaśniejszy z zachowaniem detali na tym samym poziomie. Dobrze wypada również Luxtron, mimo iż tutaj na drugim planie występuje już wyraźne rozmycie, w tej cenie to nadal duże zaskoczenie. A teraz włączę oświetlenie pod wiatą na stałe i zobaczymy, jak zareagują kamery. P5 Lite bardzo szybko porzucił tryb monochromatyczny i wrócił do emisji kolorów. Jakość obrazu ocencie sami. Dzień drugi. Sprawdzimy, jak kamery rejestrują ruch i ostre słońce na drugim planie. Zapraszam do porównania.
P5 Lite i S-Vis wypadają podobnie z lekką przewagą P5. Luxtorn zdecydowanie odstaje, ale przypominam, że kosztuje nieco ponad 100 zł. Obraz na drugim planie w mocnym słońcu jest rozmyty. Czas na podsumowanie. Jestem naprawdę miło zaskoczony i śmiało mogę polecić zarówno P5 Lite, jak i tańszego Luxtorna. Obie kamery działają bardzo stabilnie i mają całkiem niezły obraz w tym budżecie. Wszystkie deklarowane funkcje przez producenta również działają. Prawdopodobnie jednak nadal zdecydowałbym się na markę S-Vis, głównie za dopracowaną autorską aplikację. Nie wiem jednak, czy jestem tutaj w pełni obiektywny. Używam bowiem rozwiązań od Eswiza już od 5 lat i być może działają automatyzmy. Korzystam aktualnie z 18 kamer przypisanych do dwóch kąt, między którymi mogę się łatwo przełączać odciskiem palca. Pozostałe dwie aplikacje takiej swobody mi nie dają. Moja ocena kamer z Allegro w kategorii jakość-cena to 4 na 5. Punkt odejmuję głównie właśnie za aplikacje mobilne, które są dobre, ale nie idealne. Dziękuję bardzo za uwagę. Ja nazywam się Mateusz Niemczyk. Ty oglądałeś kanał Money Tech i serię Ja kupuję, żebyś ty nie musiał. Do usłyszenia.